Ok, w tym złożeniu mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ otrzymujemy poroże oraz... Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj nasze Ferrari 250 GTO w skali 1:8 zdobędzie nowe elementy. Będą to układ kierowniczy część pierwsza, układ kierowniczy część druga, rury układu wydechowego silnika. A numery gazetek to 59, 60 oraz 61. Zaczynamy. Numer 59. Układ kierowniczy część pierwsza. Potrzebujemy tak, kolumny kierowniczej, prawego podnośnika oraz lewego podnośnika. Coś mi te nazwy nie pasują, ale niestety nie mogłem znaleźć tych informacji w żadnej książce serwisowej. Czy ten drążek jest taki sam z obydwu stron? Tak, nie ma ładniejszej i gorszej strony. To oczko trafia w ten otwór, a to trafia tutaj. I przykręcamy na dwie śrubki typu J, ale oczywiście zanim to zrobię, to trochę smarowania. Ten odcinek oczywiście będzie smarowania pełny, ale postaram się wam to trochę skrócić. Dobrze, i dwie śrubki J. Ciekawe. Ta strona się rusza bez problemu, jak dokręciłem na maksimum, a tu jak dokręciłem na maksimum, to się nie ruszało i musiałem popuszczać śrubkę. Wracamy do naszego podwozia. Pewnie każdy już się za tym stęsknił. I to ma wyglądać tak, że ten otwór trafia tutaj pod spód, a ten trafia tutaj. Proszę bardzo. I przykręcamy na dwie śrubki typu J. Ok, przy maksymalnym dokręceniu delikatny opór jest. No, jest super, jest pięknie. Jak to się przyciska w dół, to ten element obciera tutaj o ten plastik. Na wszelki wypadek trochę to nasmaruje. Jest lepiej, ale ten smar i tak się wytrze po jakimś czasie. Zobaczymy, jak to będzie, gdy przykręcimy koła. Czas na zawieszenie przednie prawe. Może tym razem uda mi się pokazać tak, że udowodnię, że tu jest literka. Jest R-ka, czyli to jest prawa strona. Jak stoimy tyłem do auta, czyli od tej strony, gdzie nie ma oczka. I pasować to będzie idealnie te wycięcia, które mi... O! No pięknie weszło. Przewracamy na drugą stronę, przykręcamy na śrubkę typu B. O tutaj. Teraz wracamy do góry i przykręcamy tutaj na śrubkę typu B. Elegancko. Rama na razie na bok i składamy wspornik kierowniczy z przekładnią kierowniczą, co będzie bardzo łatwe. Ten otworek z tym muszą się połączyć, a to z tym. O, właśnie coś takiego. I tutaj przykręcamy na śrubkę typu B. I ta śrubka tak brzydko wystaje. Ok, coś mi nie poszło. Jeszcze raz. Wymierzmy sobie to. No. I teraz jest pięknie. Przykręcimy to do naszego zawieszenia przedniego lewego. W sumie po co nam literki? Najłatwiej lewą stronę rozpoznać po tym, że z tej strony ma 3 kropki, które odpowiadają tym 2 trzpieniom i 1 otworze.
I znów przykręcamy na śrubkę typu B, tym razem tutaj. Podczas dokręcania uważajmy na to, by nie połamać trzpieni, które są tam w środku. Mamy taki oto element przekładni z trzpieniem i z elementem płaskim, który trafia w tym miejscu. On tam trafia, ale czy my tam trafimy? O, klik. Mamy to. To złożenie kończymy z 2 drążkami. To jest element 7, którego nigdzie nie przykręcamy, a przykręcimy go w kolejnym złożeniu. Numer 59 został ukończony. Złożenie numer 60. Układ kierowniczy, część druga. Ok, mamy sobie taką przekładnię. I jak trochę poruszamy, to chodzi lepiej. Musi się rozruszać z tej farby. W jedną stronę zgina się lepiej, ale to nie będzie problemu, to i tak będzie mały zakres ruchu, jak już to zamontujemy. Ale oczywiście trochę to nasmarujemy. Ok, nie można dokręcić tego maksymalnie, bo się zablokuje, więc tak delikatnie tylko. Pełna modernizacja wykonana, to wracamy do podwozia, a dokładnie do spodu podwozia. Przykręcimy lewe zawieszenie w przeciwnym miejscu. Weź to teraz traf. O, mamy to. I przykręcamy na śrubkę typu B. Oczywiście używam trochę oleju, bo będziemy wkręcać się w metal. A nie, ta rama jest plastikowa. Ok, na drugą stronę i teraz śrubka typu B trafi tutaj. Zrobimy coś cudownego, ponieważ w poprzednim numerze mieliśmy 2 takie drążki kierownicze, więc je przykręcimy. Nałożymy je na ten otwór oraz na ten w taki sposób, że dokładnie o tak. Również to trzeba dać do góry. W taki sposób, żeby nam to się zgrywało. Tak ma ciągle ciągnąć w dół? No ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie to ciężko mi to sobie wyobrazić. I przykręcamy na śrubkę typu J. Nie dokręcam do końca. Teraz zajmę się tym elementem, przykręceniem również na śrubkę J. Taki sam drążek robimy dla strony lewej. Oczywiście również użyjemy śrubek typu J.
Dalej jest zamontowanie naszej przekładni w tym oto miejscu. Ten trzpień ma trafić właśnie tu pomiędzy. O, w taki sposób. A bolczyk w to oczko. Teraz taki oto mały elemencik, który ma otwór na śrubkę tutaj, trafia tu. I przykręcamy na śrubkę typu B. Wow. Ale to wszystko chodzi ciężko. Byłoby miło, gdyby te sprężyny nie ciągnęły tego całego układu w dół. Jak będziecie testować swoje układy skrętu, to pamiętajcie, żeby te dwa amortyzatory były w górze, nie tak, ponieważ podczas skręcania to będzie się zaczepiać i wszystko się pokrzywi. Również uważajcie na to, żeby to było bardziej tutaj, może wpaść tak w dół. I jak w takiej pozycji zaczniecie ruszać tutaj, no to na pewno się pokrzywi, więc na to proszę uważajcie. Lepiej tego się nie da zrobić. Złożenie numer 60 zostało ukończone. Gazetka numer 61. Rury układu wydechowego silnika. Ok, w tym złożeniu mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ otrzymujemy poroże oraz... Panie pośle, co pan robi? Jak tak można... Miejmy nadzieję, że żaden polityk z gaśnicą tutaj nie wparuje, jak to zobaczy. Wracamy do podwozia, ponieważ zamontujemy nasz silnik, za którym chyba wszyscy już się stęsknili. Silnik montuję bez tego złotego elementu, który jest tutaj. O, bez tego, bo tu jest ewidentnie miejsce na wybierak, na jakieś ścięgno, a to ciągle mi wypada, więc zamontuję to później. Tutaj mamy takie 4 punkty, tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj. I w tych punktach trzyma się nasz silnik. Właśnie tutaj mamy punkty. Jak przyłożymy, to pasuje wręcz idealnie. I od spodu przykręcamy na 4 śrubki typu C. Tylko ułóżmy sobie to, żeby było ponad silnikiem, żeby nam nie wpadło, bo później tego nie wyjmiemy. Dajcie znać, czy jakiś element wam odpadł z silnika podczas tego montażu. U mnie to była jedna śruba mocująca głowicę silnika. Teraz po przykręceniu możemy odczuć, jak bardzo ta rama jest giętka. Od razu człowiekowi się przypomina, że ta rama jest plastikowa, a mogła być metalowa. Dobra, lecimy dalej. Zamontujemy układ wydechowy prawy. Niestety nie jest podpisany, więc po obrazku musimy sprawdzać, który to jest. O, mniej więcej po takim obrazku w gazecie. Tutaj jest do góry, tutaj również do góry. Oba skierowane w tym kierunku. Te dzędzelki. Powinna to być prawa strona, więc dajemy na prawo. I zaczynamy od tej rury, która jest dłuższa, bardziej rozłożysta. Te rury, raz, dwa, trzy, te końcówki mają trafić w tym oto miejscu. Tutaj mamy jeden otwór zasłonięty kablem, drugi oraz trzeci. A ten trzpień, który jest tu, ma trafić w otwór, który znajduje się tu. Od tej strony, bliżej silnika. Czyli oczywiście ta rura idzie tak od spodu. Udało się, ale było to ciężkie. Rury chyba są do końca.
tak chociaż wyglądają i ten trzpień również wszedł, to kolejne rurki. Tym razem te mniej rozłożyste. Również mamy te 3 końcówki, które umieścimy w tych 3 otworach. I również ta rura, ten trzpień rury trafia tutaj. Serio? To weszło bez większego wciskania? To teraz ten trzpień. O! Nie no. Te rury poszły o wiele łatwiej. Ale wygląda to super. No, elegancko. Tylko czy one powinny tak się łączyć tutaj? Aha, powinny. No trudno, niech tak będzie. Teraz lewa strona. Oczywiście mamy 3 punkty, które umieszczamy w tych 3 punktach. Uważajcie tutaj głównie na ten kabelek. On tu bardzo przeszkadzać lubi. Żebyśmy go nie przycięli. Czy moje rury były jakoś uszkodzone? Bo to poszło o wiele łatwiej. I do otworu również tego wewnątrz. O. Jeny. Ta strona wszystko łatwiej poszło. Aż jestem w szoku. O, i tu. O, klik. Było. On musi tak dość głęboko siedzieć. O, że jest taka mała przestrzeń tutaj. Dobra. Jak teraz tą rurkę umieścić, żeby nam nie przeszkadzała z drążkiem, układem kierowniczym. Tak. No ciekawe, jak my to potem przekręcimy. Jak to nam będzie tylko tyle wystawało. No ale Fizi, ufam tobie. Tak mi się podoba, jak to wygląda z tymi rurami. No to jest coś wspaniałego. No i to całość. Wow. Naprawdę wow. Przepraszam. Aż zabrakło mi słów, tak jak słyszycie. Ale złożenie numer 61 zostało ukończone. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które dzisiaj złożyliśmy. Samo składanie poszło dość łatwo. Wygląd jest cudowny tego silnika razem z tymi bocznymi rurami. No tutaj przypomniało mi się o tej plastikowej ramie, jaka ona jest psująca efekt. Natomiast jeżeli chodzi o ten skręt kół, to jest nadzieja taka, że jak dojdzie waga, to zawieszenie się obniży, przez co te koła będą o wiele lepiej chodziły na boki. Ponieważ wtedy wszystko tutaj się naprostuje albo zmniejszy ten dość agresywny kąt. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, jakie do tej pory uzbieraliśmy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne składanie i zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!